Cóż, no, życiowy klops. Trzecią umowę w lipcu już podpisałem, czyli już 3. rok będę mieszkał tutaj. Ale sam dlatego po prostu nie było mnie stać na mieszkanie MZZ-owskie, które miałem, 33,5 metra. To po śmierci żony zamieniłem się z M4 na mniejsze. Dlatego, że nie było mi stać. Z ZUS-em przegrałem rentę, a na podstawie tej komisji powiatowej, co mi orzekła drugą grupę inwalidzką, to dostałem taką ręcinę z MOPS-u 440. A czyś już dochodził wtedy 300 coś. No. Więc nie było mnie stać. No. Dużo leków musiałem wykupować. Czysto, ładnie, to przyszedłem, że małe trochę, wie pani, smutno było. No człowiek to ma taką silną naturę, że się przyzwyczai do wszystkiego. Jako tako 10,5 metra powierzchni mieszkalnej, a w sumie jest 13,5 metra, czyli ja mam pomieszczenie z aneksem kuchennym. A kuchenka stoi w łazience. I w łazience muszę sobie gotować, no bo tu nie ma miejsca. Ja 2/3 mebli to musiałem tam zostawić. A tyle przerabiałem, ucinałem, żeby wersalka się zmieściła, żeby to... No ale okropnie. Latem piekarnik, 40 stopni dochodzi tu w środku ponad. Maniek ma termometr, nawet i 50 było, półpały. Przy otwartych drzwiach i oknach oczywiście. Na zimą, no to woda ścieka, kurde, z sufitu, ze ścian, kurde, wilgoć, grzyby za meblami, ciuchy wilgotne, pościel wilgotna. No tu się znaleźli no, ludzie, no może część na swoje korzystania, a dużo ludzi się znalazło, których życie w tyłek kopnęło. I się ludzie, bo tu są i rodziny z dziećmi tak samo. I są ludzie, których po prostu nie było stać tam na jakieś tam mieszkania. Podostawali tutaj. I tutaj, no niby, że socjalne rzeczy trzymały. Jak się wprowadziłem, to czynsz miałem 40 kwadrat złotych wszystkiego, a teraz mam 82 już. Bo wszystko podwyższyli. Ale nie policzyli, że prąd. Że bez prądu tutaj się nie da żyć. No. Także bez prądu, tu prąd właśnie niższy. Dużo ludzi ma podcinane właśnie prąd, bo nie stać ich na prąd. Włączają się na lewo, dużo ludzi już ma sprawy sądowe, przez to dostali jakieś tam grzywny, w zawieszeniu kary jakieś, no ale dalej, bo ludzie się ratują, żeby przeżyć tą zimę, a nie stać ich na prąd. No i tak to właśnie wynika. Paru ludzi to umarło też. Baraków pustych, po kopalniach, po zakładach polikwidowanych. Przerobić to, kurczę. Przerobić, podzielić. Są baraki, które już mają już doprowadzone rury ciepłownicze do wszystko, no i to zaadaptować. A to też bez sensu. Zresztą słyszałem, że mieszkamy w Łodziedzy Małej, że to jest w leasingu. Że kiedyś się obudzę na jakiejś kurde platformie, że mnie wiozą. No przyjedzie, zabierze i co? No. Nie wiem, czy wolno się brzydko wyrażać. No myślę, że to jest chore. To jest chore. To jest chore. Jeszcze powinni to wszystko ogrodzić drutem kolczastym i wieżyczki strzelnicze postawić na każdym rogu. No i i takich w hełmach, tych dozorców, które z karabinami maszynowymi na wieżyczkach, no i piękne oświetlenie było. Fajne by było, nie? No. Ja gdzie pracowałem? Ja pracowałem po całej Polsce, bo robiłem w Gliwickim Hutnicze Gliwickie Przedsiębiorstwo Remontowe. No to ja pracowałem w Ostrowcu, w Warszawie, wszystkie huty śląskie, no po całej Polsce były wszystkie huty.
Latem nie idzie wytrzymać, bo jest za gorąco, bo blachy jak się nagrzeją, to nie idzie wytrzymać. Natomiast zimą, no to chcący wszystko połączać, to mnie nie było stać opłacić, bo i tak 400 płacę. Ale mało tego, tutaj dołem drzwi zamarzają, ja muszę wchodzić oknem i z tamtej strony jakieś wziąć kamień czy jakiś kij porządny i ten lód łobić, żeby drzwi odemknąć. Bo tak było całą zimę jedną i drugą, taka jest prawda. Te drzwi, no bo ta woda się leje, nie? I te drzwi tak zamarzną, kluczem się nie przekręci. To dlatego zrobiłem zasuwkę. No bo ja bym przekręcił klucz, no klucza nie włożę, bo jest pełno lodu. Nie? No. Buduje się takie w Łodzi, buduje się w Poznaniu i jeszcze w innych miastach. A z początku, jak zaczęli budować, to jeszcze napisali, bierzcie wzór z urzędników Sosnowca. No to wyszło na jaw. Co oni zgotowali ludziom. Nie życzył najgorszemu wrogowi, nie? Jak ja się wyprowadzę, żeby tu ujeżdżać. Ich decyzje są niemoralne, koniec, kropka. No. Ja pracowałam po szpitalach, tu, tam, po takich zakładach, gdzie się zarabiało. Nie? Ale były zakłady, a teraz zakładów nie ma niestety. Teraz człowiek nie ma, trzeba kupić świeczki, oświetrzy, siedzieć. A jak nie mam, to chodzę na puszki, na zoom. Po asiokach. Człowiek ubrany, inteligentnie i no to i szło. Tu, tam, tego ludzie dawają. Bo ona spisali, że to jest getto. No tu mieszka patologia. No. Tak było w gazetach pisane. Patologia. Tak, dostałam takie mieszkanie socjalne, ponieważ na starym mieszkaniu byłam dosyć zadłużona. Można tylko rentę socjalną. No ja tam jeszcze z opieki dostaję tam parę groszy, ale jeszcze teraz nie wiem ile, tak miałam 175 zł, nie? To są nie mieszkania. Ja powiedziałam, to jest pudełko od sardynek. Puszka od sardynek. No niestety taka jest prawda. No jest chłodno w zimie, jak już wieczorem jest zimno. No ale jak będę tak ogrzewać na okrągło, to ja się nie wypłacę z prądu, to my się staramy tak więcej 2 kołdrami nakryć i spać. Bo to nie da rady. Do pracy na stażu byłam. Z MOPS pracowałam. W MOPS-ie nie. Też miałam pracę w szkole. No tak, no mam te 30 lat prawie z dziećmi, no ale nie mam wieku jeszcze, nie? Na tę emeryturę. Ja bym dostała pracę, ja bym poszła legalnie gdzieś pracować albo co. No ale mnie nikt nie chce, jestem już za stara. O tak sobie kupić na lato jako działkę, na ogródek taki z tego zrobić z tyłu. To jest normalna bzdura. Ja musiała tutaj, żeby jeden urzędnik tutaj miesiąc pomieszkał. Ze swoimi meblami, które ma obecnie, tutaj się wcisnął. I żeby tę resztę mebli, co miał w domu swoim, żeby albo zostawił, albo żeby wyrzucił. Od 1988 roku do 2008 roku pracowałem jako rzeźnik. No i w sumie stanąłem na orzeczeniu dla niepełnosprawnych z córką, no i od tego czasu nie pracuję. No a na żłobek nie stać, żeby dziecko zaprowadzić do żłobka. Mam w ADM-ach, to tam pani z ADM-ów czytała mi tą opinię, że te kontenery nie nadają się do zamieszkania. Dostałem to mieszkanie
jako mieszkanie tymczasowe, ale socjalne, nie? Normalnie sprawdziłem jako socjalne, tylko tymczasowe, że miałem tutaj, czy niby najmniej się mieszka tu 2 lata i się dostaje mieszkanie, no to ludzie trochę dłużej mieszkają, nie? Bo ponad 3 lata i też nikt nie dostał tego mieszkania. No i tu się strasznie mieszka, no bo co, pełno wilgoci, wszędzie jest mokro, okna zaparowane, coś strasznego. Właśnie, no jak składałam o mieszkanie socjalne, to dałam orzeczenie o niepełnosprawności na córkę. Ona ma astmę skrzydłową, chociaż jest astmą skrzydłową. No i oni w sumie nie patrzyli na to, czy to dziecko ma, bo chyba nie zwracali na to uwagi w ogóle, czy dziecko ma astmę, czy nie i dali nam to mieszkanie, ten przydział, nie? No rachunki są, no ogromne są, nie? No bo przecież ja tu za samo doładowanie na prąd na 2 miesiące 400 zł na samo doładowanie na prąd, nie? Żeby ogrzać. No na drugą taryfę, a druga taryfa jest tańsza. No na pierwszą, na takie podstawowe tam światło, żeby włączyć telewizor, no to jest ponad 200 zł, nie? No. To tyle nas kosztuje ten prąd tu. Ale w zimę będzie jeszcze drożej troszeczkę, nie? No bo wiadomo, nie? Bo teraz grzejemy sobie na przykład na 4, nie? A na 6 w zimę będzie, to będzie więcej tego prądu ciągło, nie? To trzeba będzie więcej zapłacić za ten prąd. No to ja tu się wprowadziłam w listopadzie. Już w grudniu w sumie miesiąc od czasu tu mieszkania. Po minus tam 20 parę stopni było. Miałam lód na drzwiach. Te drzwi mi się tak odsuwały troszeczkę, że była taka przestrzeń między drzwiami a futryną. No i zaczął grzyb wychodzić, zaczęło być mokro, zaczęła woda nam wybijać spod tych tutaj, z tych listew na deski i na gumolit, nie? No, jak zaczęłam gotować, to zaczęło się tu skraplać, okna strasznie się skraplają, tutaj kratki nam pospadały. No co jeszcze? No latem to w ogóle, nie? No latem jak jest plus 20, to tutaj jest plus 30-40 stopni, nie? W ogóle nie idzie oddychać. No moje dziecko ma 3 miesiące teraz i cały czas go leczę ambrosolem, tymi wykrztuśnionymi, no bo to jest chory, nie? Cały czas mu harczy i córkę mam astmatyka i też cały czas na lekarstwach jedzie. Zamiast się poprawić, to się pogorszyło zdrowie. Przysłali tutaj komisję, przyszli zobaczyć czysto, grzyba nie ma, a to było latem. No. I było wszystko w porządku, sobie poszli. Oni sami powinni przyjść tu mieszkać przez zimę, sobie zobaczyć. Ja na przykład mam 5 dzieci i ja tu z nimi mieszkam, mam 3-miesięczne dziecko. Ja nie jestem w stanie płacić w zimę za mieszkanie, jeżeli płacę tyle za prąd. Bo jeżeli ja sobie doładuję na przykład prąd za 400 zł, a mam w sumie jakieś 1000 zł rodzinnego, za 400 zł samą drugą taryfę na grzanie, 200 zł na pierwszą, to mi prawie nic na życie nie zostaje. W okresie zimowym, mimo że czynsz wychodzi 58 zł, no to samych opłat na zimę razem z prądem, z wszystkim mam około 1000 zł. Więc nie stać mnie na takie mieszkanie. Po prostu wstyd jest mówić, gdzie ja mieszkam. Na samo wejście ładnie, pięknie, ale jak się to trochę dłużej posiedzi, się rozejrzy po mieszkaniu, no to wszędzie jest grzyb, wszędzie jest mokro, nie? No. 12 dzieci mieszka. Tak, 12 dzieci mieszka.